Witam Was serdecznie, z tej strony Asia. Dzisiaj zapraszam Was na metamorfozę mojego korytarza. Jesteśmy teraz na górze, na schodach i zejdziemy sobie na dół, także zapraszam Was na moje półpięterko. Kiedy wpisałam półpiętro inaczej w Google, wyszło, że można potocznie też powiedzieć spocznik na schodach. Także zapraszam Was na mój spocznik. To jest to miejsce, gdzie schody idą do góry i jest taki właśnie kawałek róg. I tutaj mam lustro, tak jak widzicie, mam lustro i jest taka pusta biała ściana. Powiesiłam to lustro, bo fajnie odbija tutaj światło z góry, z dużego okna. No i przez jakiś czas było ok, ale już mi się to znudziło. Wiecie, że nie lubię wyrzucać rzeczy, więc jakby to lustro cały czas fajnie służy. Nic mu nie jest, więc zostanie, ale fajnie by było coś tutaj podziałać. Tu już Wam kiedyś pokazywałam, zrobiłam taki kalendarz przypominający o fajnych datach, o wszystkich ważnych datach, które mamy w naszym życiu. Nie tylko przypomina mi, ale także mojej całej rodzinie, także już nikt więcej nie zapomni o żadnych imieninach, urodzinach czy Dniu Babci. No i tutaj też właśnie jest to półpięterko. Moja inspiracja, już Wam kiedyś pokazywałam, jak przerobiłam lustra w jadalni. Tutaj taka przypominajka. Fajnie to wyszło, bardzo dodało pazura całej właśnie tej ścianie, więc pomyślałam, że zrobię coś podobnego. Jednak no, nie chciałabym powtórzyć tego samego dokładnie. Wcześniej Wam też pokazywałam, jak zrobiłam fajną strukturę na wazonach i stąd się wziął pomysł na tą ścianę. Bardzo mi się podobała właśnie struktura kamienia, właśnie takie stare garnki gliniane, takie postarzone, więc ten efekt bardzo chciałam uzyskać na ścianie. No i myślę, że dosyć fajnie wyszło, także oglądajcie, dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba ta przemiana. Myślę, że już niedługo również przerobię ten korytarz na dole, ale jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam, zaglądajcie. A póki co działamy. Także tutaj przyda się oczywiście taśma malarska. Tutaj wyznaczę sobie kształt, jaki chciałabym docelowo osiągnąć i polecam tutaj przemalować taśmę malarską właśnie farbą w kolorze ściany. Ja akurat mam kolor biały, więc po prostu przemalowałam taśmę, róg taśmy na kolor biały, po to, żeby farba dostała się pod taśmę i wszystkie nierówności wypełniła. W ten sposób uzyskamy bardzo ładną, czystą linię. No i oczywiście przyda się tutaj soda oczyszczona i cynamon, także będziemy działać. Oglądajcie, no i oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to podoba. Zapraszam Was cieplutko na kolejne filmy i oczywiście serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, cześć. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
back a year ago.